Most chlebowy. Nazwa chlebowy pochodzi od piekarzy sprzedających tu swój towar w średniowieczu. To jeden z najstarszych przejść wodnych w Gdańsku. Jego początki sięgają XIV wieku, kiedy kanał był budowany jako część systemu wodociągowego i napędzał miejskie młyny. W źródłach z XV wieku pojawia się pod nazwą Broadbrooke, ponieważ w jego sąsiedztwie funkcjonowały stoiska piekarzy. W XIX wieku most przebudowano, dodając elementy stalowe, a na początku XX wieku przebiegała po nim linia tramwajowa. Po II wojnie światowej odbudowano go. Współczesny most chlebowy to prosta stalowa konstrukcja z kamiennym wykończeniem brzegów. Jego otoczenie z widokiem na kanał Raduni i Wielki Młyn stanowi harmonijne kompozycje zabytkowego krajobrazu. Od 2011 roku most zyskał miano Mostu Miłości. Pary zaczęły przypinać do jego bariery kłódki jako symbol trwałego uczucia. Mówi się, że jeżeli para przypnie tutaj kłódkę i wrzuci klucz do Raduni, ich miłość przetrwa każdą burzę. W 2012 roku władze zaczęły usuwać kłódki, ale pary wracały tutaj i przypinały swoje. Dziś jest to jedno z najbardziej romantycznych miejsc w Gdańsku. A przed nami skwer Heweliusza i Wielki Młyn. Skwer Heweliusza obok młyna to przestrzeń rekreacyjna poświęcona gdańskiemu astronomowi Janowi Heweliuszowi. Wielki Młyn wzniesiono około 1350 roku na kanale Raduni jako olbrzymi młyn wodny napędzany 18 kołami wodnymi. Młyn służył do mielenia zboża na potrzeby miasta. To monumentalna ceglana budowla w stylu gotyku ceglanego z dwuspadowym dachem i rytmicznym układem okien. Był jednym z największych obiektów przemysłowych średniowiecznej Europy. Przez wieki należał do zakonu krzyżackiego, a po wojnie 13-letniej do miasta Gdańska. W 1945 roku budynek spłonął, lecz zewnętrzne mury zachowały się. Odbudowano go w latach 60. XX wieku, a w 2021 roku otwarto w nim nową siedzibę Muzeum Bursztynu. Według podań w czasie najazdu szwedzkiego młynarze zatopili część kół wodnych, by nie wpadły w ręce wroga. Z kolei bursztynowe eksponaty prezentowane dziś w środku pochodzą z kolekcji sięgających XVI wieku. Obok młyna stoi pomnik Hewelion Kupiec, jeden z brązowych lwów maskotek symbolizujących postać Heweliusza w różnych rolach. Szanowni Państwo, witam Was bardzo serdecznie w Gdańsku. Nie było mnie od czerwca nigdzie, byłem ostatnio w Pucku, dzisiaj Stare Miasto, Jan Heweliusz, Goldwasser, Fahrenheit i gotyk ceglany oraz manierzyzm niderlandzki. Zapraszam do oglądania. Kościół świętej Brygidy powstał w XIV wieku wraz z klasztorem Brygidek. Po reformacji świątynię przejęli protestanci, a po II wojnie światowej wróciła do katolików. W czasach PRL-u był ważnym ośrodkiem duchownym i miejscem wsparcia Solidarności. Kościół świętej Brygidy to parafia i miejsce pielgrzymek znane z bursztynowego ołtarza, symbolu wolności i ofiary narodu polskiego. Kościół ten to gotyk ceglasty z elementami baroku i nowoczesnymi witrażami. Ołtarz bursztynowy w tym kościele to największe dzieło tego typu na świecie, budowane przez kilkanaście lat z ponad 6 ton bursztynu. W czasach Solidarności proboszcz ksiądz Henryk Jankowski organizował tu spotkania opozycji.
Kościół rektorski ojców karmelitów położony nieopodal powstał w XVII wieku jako świątynia zakonna karmelitów bosych. Świątynia karmelitów pełni funkcję duszpasterską i rekolekcyjną. Karmelici to barokowy kościół jednonawowy z klasycznym wyposażeniem. Ten dom jest krzywy. Widzisz go? Kościół dominikański Świętego Mikołaja jest jednym z najstarszych kościołów w Gdańsku. Powstał około 1348 roku na miejscu wcześniejszej świątyni z XIII wieku. Gotyk ceglany, trójnawowa hala z monumentalnym sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Zachowane oryginalne elementy wyposażenia, ołtarze, stale organy i gotyckie detale. Należał do zakonu dominikanów, którzy przybyli tu z Krakowa. W czasie reformacji był jedynym kościołem w mieście, który pozostał katolicki. Znany jest z mszy świętych o wyjątkowej oprawie muzycznej i akustycznej. Teren zielony położony w rejonie ulic Stolarskiej i Lawendowej nazwany został na cześć księdza Stanisława Bogdanowicza, długoletniego proboszcza bazyliki. Ale kim był ksiądz Stanisław Bogdanowicz? Był on znanym kapłanem, kaznodzieją i kustoszem z zabytków sakralnych. Bronił dziedzictwa Gdańska i był inicjatorem licznych prac konserwatorskich w Bazylice Świętego Mikołaja. Park nosi jego imię jako wyraz wdzięczności miasta. Pomnik Jana III Sobieskiego to jeden z najważniejszych monumentów Gdańska, stojący na targu drzewnym. Został pierwotnie wzniesiony w 1898 roku w Lwowie z okazji 215. rocznicy zwycięstwa pod Wiedniem. Po II wojnie światowej, gdy Lwów znalazł się poza granicami Polski, pomnik przeniesiono najpierw do Warszawy, a w 1965 roku do Gdańska. Autorem rzeźby był Tadeusz Barącz, lwowski artysta ormiańskiego pochodzenia. Pomnik w Gdańsku stał się znakiem pamięci o utraconym Lwowie. Na cokole wciąż widnieje inskrypcja Miasto Lwów królowi Janowi III Sobieskiemu 1898. Początkowo planowano skierować konia na zachód w stronę morza, by czujnie strzegł Gdańska. Ostatecznie ustawiono go jednak w stronę drogi królewskiej, w którą będziemy zmierzać. Wybrzeże został utworzony w 1946 roku, wkrótce po zakończeniu wojny, jako pierwszy powojenny teatr dramatyczny w Gdańsku. Jego początki wiązały się z ideą odbudowy życia kulturalnego Pomorza i przyciągnięcia twórców z Wilna i Lwowa. Siedziba mieści się przy Targu Węglowym, w miejscu dawnego Teatru Miejskiego z 1801 roku, który został zniszczony w 1945 roku. Odbudowa trwała do lat 60., a kolejne modernizacje nadały mu współczesną formę. Obecny budynek łączy modernistyczną prostotę z funkcjonalizmem. Wnętrza po 2017 roku przeszły generalny remont i przebudowę. Sala główna ma ponad 300 miejsc, a scena kameralna mieści się w dawnej zbrojowni. Jest jednym z najważniejszych teatrów dramatycznych w Polsce. W latach 70. w Teatrze Wybrzeże występował m.in. Zbigniew Cybulski. Wielka zbrojownia, zbudowana w latach 1600 do 1609, według Antona van Oberkena była miejskim arsenałem Gdańska. Przechowano tutaj broń, armaty i zapasy prochu. W czasie wojen i oblężeń stanowiła serce obrony miasta. W XIX wieku przekształcono ją na koszary.
to jeden z najpiękniejszych przykładów manieryzmu niderlandzkiego w Polsce. Fasada dekorowana jest płaskorzeźbami, kartuszami i postaciami lwów, orłów i kul armatnich. Zbrojownia oznacza miejsce przechowywania broni. Wielka podkreśla jej rozmiar i znaczenie militarne. Dla mieszkańców była symbolem bezpieczeństwa i niezależności miasta hanzeatyckiego. Według legendy w piwnicach Wielkiej Zbrojowni ukryto złoty miecz, symbol wolności Gdańska. Do dziś nieodnaleziony. Kule armatnie, kartusze. Wszystko jest. Brama Wyżynna powstała w latach 1574-1576 jako główne wejście do miasta od strony lądu. Zaprojektował ją Hans Kramer, a dekoracje rzeźbiarskie wykonał Willem van den Blocke. Renesansowa, z asymetrycznej kompozycji, zdobiona herbami Gdańska, Prus Królewskich i Polski. Z 3 herbów na fasadzie centralny to orzeł biały, symbolizuje związek Gdańska z koroną polską. Zdobienia klasyczne, pilastry, gzymsy i płaskorzeźby stanowiła początek drogi królewskiej, przez którą wjeżdżali monarchowie odwiedzający Gdańsk. Początkowo obronna, później reprezentacyjna. Pełniła funkcję bramy miejskiej i ceremonialnej. Tu królowie otrzymywali klucze do miasta. Tam właśnie w tej żabie. Nazwa Wyżynna pochodzi od kierunku, prowadziła w stronę wyżyn lub od strony wyżyn, czyli terenów położonych wyżej, poza Doliną Motławy. Ponoć podczas wjazdu Zygmunta III Wazy w 1587 roku mieszkańcy obsypali bramę kwiatami i złotymi monetami, co miało zapewnić królowi przychylność Gdańska. Zespół przedbramia głównego miasta powstał w XIV-XV wieku jako element fortyfikacji miejskiej. W jego skład wchodzi wieża więzienna, katownia oraz mury łączące z bramą wyżynną. Katownia, gdzie działał kat miejski. Wieża więzienna, wiadomo o co chodzi. Zespół jest przykładem gotyku ceglanego z późniejszymi elementami renesansu. Wieża ma charakter forteczny, grube mury, wąskie strzelnice, krenelarz. Katownia poroboczna bryła z dekoracyjnym fryzem i ostrołkowymi oknami. Od XVI wieku obiekt pełni funkcję więzienia, a w katowni dokonywano przesłuchań i egzekucji. Po utracie funkcji militarnej kompleks przebudowano na siedzibę Straży Miejskiej, a w XX wieku na muzeum. Obecnie mieści Muzeum Bursztynu. Zespół przedbramia symbolizuje dawny porządek prawny i władzę miejską, której podporządkowani byli wszyscy mieszkańcy. W muzeum zachowały się oryginały haki, łańcuchy i narzędzia tortur. Mówi się, że w nocy w oknach katowni pojawia się duch niesłusznie skazanego kupca, który prosi o sprawiedliwość. Brama Złota, zbudowana w latach 1612-1614. Projekt opracował Abraham van der Blocke, architekt niderlandzkiego pochodzenia. Była elementem miejskich fortyfikacji i stanowiła wejście do najbardziej reprezentacyjnej części Gdańska, drogi królewskiej. Brama została częściowo zniszczona w 1945 roku, ale w latach 1957-1962 przeprowadzono jej wierną odbudowę. To przez nią wjeżdżali królowie i dostojnicy podczas uroczystych wjazdów. Stanowiła symboliczne wejście do chwały miasta. Budowla w stylu manieryzmu niderlandzkiego z bogatą dekoracją rzeźbiarską. Na fasadach znajdują się alegorie cnót obywatelskich.
pokój, wolność, szczęście, sława, zgoda, sprawiedliwość, pobożność i roztropność. Na Atyce widnieje łacińska sentencja Concordia respublicae parvae crescunt, discordia magnae concidunt. Zgoda sprawia, że małe państwa rosną, niezgoda, że wielkie upadają. Złota nie od koloru, lecz od splendoru i bogactwa. Złocenia i detale miały podkreślać potęgę i dumę Gdańska jako miasta królewskiego. W nocy 30 kwietnia na 1 maja, gdy w mieście rozbrzmiewają dzwony mariackie, z bramy zstępują owe figury cnót, by sprawdzić, czy mieszkańcy są godni ich obecności. Jak widać, są na swoim miejscu. Na górze bramy można podziwiać panoramę całej drogi królewskiej, od bramy Wyżynnej po bramę Zieloną. Ona później. Gdański Teatr Szekspirowski powstał w 2014 roku. Projektu architekta Renato Rizzi. Surowa, monumentalna bryła z czarnej cegły, inspirowana średniowieczną architekturą obronną. Najbardziej wyjątkowy element to otwierany dach, który w 3 minuty odsłania scenę i publiczność, tworząc atmosferę dawnych teatrów pod gołym niebem. Powstał na miejscu dawnej szkoły fechtunku z XVII wieku. To właśnie tutaj w epoce elżbietańskiej występowały angielskie trupy aktorskie, przywożąc do Gdańska sztuki Williama Shakespeare'a. Wnętrze można dowolnie konfigurować. Scena centralna, frontalna, okrągła, aż 40 wariantów ustawienia widowni. Odbywają się tutaj spektakle, koncerty, konferencje, a także festiwal szekspirowski, czyli międzynarodowe wydarzenie teatralne o renomie europejskiej. A tu są wejścia. Za moimi plecami jest kościół Świętej Trójcy, którego wzniesiono w XV wieku jako świątynię klasztoru franciszkanów, sprowadzonych do Gdańska w 1419 roku. Budowa trwała niemal pół wieku. Jest to gotyk ceglany o układzie halowym, trójnawowy kościół z wysokimi sklepieniami żebrowymi. Charakterystyczne są masywne przypory i prostota elewacji, kontrastuje z bogactwem wnętrza. Kościół posiada gotycki krucyfiks z 1482 roku o niezwykłej ekspresji rzeźbiarskiej. Po reformacji klasztor przejęli protestanci, a następnie po II wojnie światowej powrócili franciszkanie. W części zabudowań mieści się obecnie Muzeum Narodowe w Gdańsku. Świątynia spełnia równocześnie funkcję sakralną i muzealną. Odbywają się tu nabożeństwa, koncerty organowe, a także wystawy i wydarzenia kulturalne. Kościół powstał w XIV wieku jako świątynia parafialna i dla południowej części głównego miasta. Gotyk ceglany, jednonawowy, z charakterystycznym ostrołukowym portalem i prostą bryłą. Wnętrze zdobią późniejsze elementy barokowe ołtarze, ambona i prospekt organowy. Przebudowywany wielokrotnie, ale zachował gotycki charakter. Podczas wojny został poważnie uszkodzony, a odbudowę zakończono w latach 60. XX wieku. Kościół służy lokalnej parafii i pełni funkcję sakralną, a także artystyczną. Odbywają się tu koncerty organowe i kameralne. W 2000 roku odnaleziono fragmenty oryginalnych polichromii z XV wieku, przedstawiające symbole apostołów. Krowia brama z niemieckiego Kuchpforte została wzniesiona w XV wieku jako jedna z bram wodnych Gdańska. Prowadziła z ulicy Ogarnej na nabrzeże Motławy. Gotyk ceglany z prostym, ostrołukowym przejazdem i skromną dekoracją.
Wyróżnia się surowością w przeciwieństwie do bardziej reprezentacyjnych bram. Nie zdobiły jej żadne herby ani rzeźby, ponieważ miała charakter gospodarczy. Służyła do przepędzania bydła i transportu towarów rolnych. Mieszkańcy nazywali ją czasem bramą pasterską. Dziś stanowi zabytkowy element wtopiony w tkankę miejską. Jej masywne mury stanowią tło dla spacerów po starym przedmieściu. W czasie II wojny światowej brama została poważnie uszkodzona, ale odbudowano ją w latach 50. z zachowaniem oryginalnych cegieł. Chcesz fotkę? Ulica Ogarna to jedna z najstarszych ulic głównego miasta. Wytyczona już w XIII wieku, równolegle do ulicy Długiej i Świętego Ducha. Jej nazwa pojawia się w źródłach z 1350 roku. W przeszłości była zamieszkiwana przez rzemieślników, browarników i służbę miejską, co kontrastowało z bogactwem ulicy Długiej. Nazwa Ogarna ma rodowód niemiecki Hundegrasse, czyli ulica Psia. Prawdopodobnie pochodzi od królewskich psów myśliwskich, które tutaj trzymano w średniowieczu. Stanowiła ulicę usługową, gdzie znajdowały się warsztaty i zaplecza dla domów ulicy Długiej. Dziś zachowuje mieszany charakter mieszkaniowo-turystyczny. Po zniszczeniach wojennych odbudowano ją w duchu powojennego historyzmu, nawiązujących do dawnych kamienic gdańskich. Charakteryzuje się wąskimi fasadami, przedprożami i ceglaną fakturą. A jaka postać historyczna o niemal globalnym wpływie na rzeczywistość i jej odkrycia są stosowane do dziś na co dzień, na przykład w Stanach Zjednoczonych, która urodziła się w Gdańsku przy tej ulicy. Zaraz wam powiem, chodźcie ze mną.